autobus miejski. Jak większością autobusów kieruje nim kierowca. W tym przypadku to pani, która jest po mojej lewej stronie. Ale co by się stało, gdyby kierowca zniknął, zanim jeszcze autobus ruszy? Po pierwsze, autobus nie ruszyłby się z miejsca, ale jakby już mu się to jakimś cudem udało, walnąłby w mur, dom, ogrodzenie czy coś w tym stylu. W tym materiale pokażę Wam mały bus, czyli minibus, który będzie jeździć bez kierowcy, czyli będzie jeździć autonomicznie, nie wpadając na żaden mur, dom, ogrodzenie czy coś w tym stylu. Zapraszam na reportaż Awokado. Raz, dwa, trzy. Taki autonomiczny minibus znajduje się w Gliwicach. Dokładniej w Nowych Gliwicach, czyli w miejscu, gdzie rozwijane są nowe technologie. A jeszcze dokładniej w siedzibie firmy Bliss. W tym właśnie miejscu spotkałem się z panem Łukaszem Wójcikiem, dyrektorem do spraw technicznych firmy Bliss. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od prostego, ale bardzo dosadnego pytania. Dlaczego zajęliście się tym, a nie innym? Dlaczego akurat autonomia, autonomiczne busy Was zainteresowały i zaczęliście nad tym działać? Mamy dużo doświadczenia w technologii, wywodzimy się z programowania, z elektroniki, z mechaniki i założyciel naszej firmy szukał takiego tematu, który jest społecznie potrzebny, a z drugiej strony można wykorzystać umiejętności technologiczne, które mamy. I tak trafiliśmy na problem braku kierowców w transporcie publicznym. I rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie autonomicznego minibusa, aby był dopełnieniem klasycznych autobusów i umożliwiał w sprawny, efektywny sposób zorganizowania transportu w naszych miastach. Pytanie podstawowe. Skąd macie środki? Jakby wydaje mi się, że autonomiczny minibus, który bądźmy szczerzy, dopiero się rozwija, zarabia na siebie. Nie wydaje mi się, żeby to było po prostu realne. Skąd macie środki na dalsze działania, na rozwijanie tego projektu? Zgadza się, obecny etap to etap, w którym mamy już jakiś przychód, natomiast jest on znikomy w stosunku do kosztów. Jesteśmy na etapie cały czas budowania produktu. Jest to dużo trudniejsze niż stworzenie, nie wiem, strony internetowej, jakiegoś nowego produktu stricte cyfrowego w internecie. Tutaj wiele rzeczy zarówno od strony mechanicznej, klasycznego minibusa, jak i od strony oprogramowania, samej autonomii trzeba stworzyć, więc bardzo długo się schodzi, zanim się uzyska ten pierwszy pełnoprawny produkt. Nasze finansowanie to głównie finansowanie ze strony założyciela plus środki unijne. Ze strony założyciela, czyli założyciel swoje prywatne pieniądze daje na rozwój firmy? W pewnym sensie tak. Środki, które zarobił na innych biznesach, przeznacza na rozwój nowych pomysłów, stara się, aby w ten sposób wpłynąć też na społeczeństwo, stworzyć coś przełomowego. Gdy już osiągniecie busa, który będzie w stanie sam na siebie zarabiać, to właśnie jakich klientów chcecie znaleźć? Jacy są potencjalni klienci na Waszego busa? No my celujemy w transport publiczny. Chcemy, żeby ten autobus pomagał zorganizować transport publiczny w sposób bardziej efektywny i tu są naturalne dwie grupy klientów. Głównie są to samorządy, miasta, które są zainteresowane nowoczesnym transportem, a po drugie spółki, które przeprowadzają ten transport, czyli operatorzy transportu i organizatorzy transportu to są naturalni klienci dla nas. Na tym etapie, gdy autobus jeszcze nie jeździ po drogach publicznych w sposób taki pełnoprawny, docelowy, szukamy też klientów w innych działach. Mogą to być na przykład lotniska, mogą to być parki rozrywki, ogrody zoologiczne, miejsca, w których ludzie przemieszczają się na długich dystansach, a które może niekoniecznie są drogami publicznymi. Czy oprócz autobusu macie jakieś inne projekty, które już może na przykład zarabiają i z tego jakiś tam procent dochodu Waszej firmy jest? Skupiamy się głównie na temacie autonomicznego pojazdu plus wszystko, co jest potrzebne do takiej jazdy, ale mamy aplikację, którą stworzyliśmy kilka lat temu i która skutecznie działa w jednym z polskich miast. Jest to aplikacja do zamawiania przejazdów. Ona działa od 4 lat w Sosnowcu i aktualnie służy do tego, że można w nocy zamówić tradycyjny minibus z kierowcą, ale dzięki temu miasto wyeliminowało tramwaje w nocy,
kiedy zapotrzebowanie na tramwaj jest mniejsze, a z kolei wydatki na takie rozwiązanie były duże. Więc to rozwiązanie już się sprawuje dobrze i jest jakimś naszym przychodem. W przyszłości takie rozwiązanie może być połączone z autonomicznym pojazdem. Oprócz samego minibusa pracujemy też nad centrum zarządzania, bo wiemy, że w przyszłości, kiedy operatora nie będzie już na pokładzie, potrzebne jest miejsce, z którego takie pojazdy będą nadzorowane. Więc jest to stricte związane z samym minibusem, ale jest to coś, co będzie już w biurze stało, będzie zorganizowane na innego typu komputerach i inną specyfikę tutaj pracy musieliśmy zastosować. Okej, rozumiem, super. Czy sami produkujecie i składacie wasze autonomiczne minibusy, czy sami produkujecie podsystemy, ale oprócz takich czysto technicznych rzeczy, także na przykład karoserię, koła, to co widzimy w postaci tego małego pojazdu. Jeśli jest możliwe, aby coś kupić gotowego, no to idziemy w tą stronę. Staramy się kupować rzeczy już sprawdzone na rynku motoryzacyjnym, czyli w przypadku na przykład kół czy jakichś elementów mechanicznych. Na ile to możliwe, korzystamy z tego, co już zostało wymyślone, sprawdzone i świetnie działa. Natomiast co jakiś czas dochodzimy do sytuacji, gdzie nie ma idealnego rozwiązania, które spełnia nasze potrzeby. Wtedy daną rzecz musimy doprojektować albo kupić coś z rynku i zmienić pod nasze potrzeby, więc pewnego rodzaju modyfikacje się odbywają. Ważne jest, że my odpowiadamy za cały projekt od A do Z, czyli od strony mechanicznej przez elektroniczną po oprogramowanie niskopoziomowe w pojeździe czy wysokopoziomowe. Za to wszystko odpowiadamy my. Taki projekt przygotowaliśmy albo sami, albo przy pomocy jakichś firm zaprzyjaźnionych. Natomiast samą produkcję oddelegowaliśmy do sprawdzonej firmy, która na rynku europejskim jest jednym z wiodących producentów autobusów. Czy sami wymyślacie, sami kodujecie algorytmy AI, które właśnie są głównym napędem tej autonomii busa? Wszystko zależy od konkretnego zastosowania, bo tych rozwiązań sztucznej inteligencji, inteligentnych ogólnie algorytmów mamy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o firmę Bliss, to tutaj mamy rozwiązania na przykład bazujące na obrazowaniu wideo. Analizujemy obraz z kamer i na tej podstawie decydujemy na przykład, ile osób znajduje się w naszym autobusie. Trwają też prace nad tym, żeby oceniać sytuację na zewnątrz autobusu. Jeżeli chodzi o samo poruszanie się i tutaj algorytmy zorientowania się w przestrzeni, decydowania o strategii poruszania się autobusu, tutaj tymi rzeczami zajmuje się zaprzyjaźniona z nami firma Autonomous Systems, też tutaj z Gliwic. No i oni się w tym specjalizują. Z tego, co się orientuję, w pewnej części bazują na oprogramowaniu open source, na tym, co jest tworzone przez pewnego rodzaju społeczność, a wszystko, co jest specyficzne, gdzie to oprogramowanie już im nie wystarcza, to oni wytwarzają sami. No i nadszedł ten czas. Drzwi się zamknęły, brama otwarła i zaczęła się moja podróż autonomicznym busem firmy Bliss. W środku autobus składa się z 3 części. W części tylnej możesz usiąść, a w części środkowej możesz stać lub usiąść. Z przodu znajduje się stanowisko dla operatora, ponieważ w teraźniejszej fazie rozwoju autonomicznego busa człowiek dalej musi nadzorować maszynę, ale w przyszłości to stanowisko zostanie zlikwidowane. W busie znajduje się także tablica z przystankami na jego trasie. Zaczęliśmy przejazd, aż w pewnym momencie autonomiczny autobus zaczął jechać całkowicie sam. Tam na ekranie widzisz na bieżąco, co widzi autonomia, jakie przeszkody. W pewnym momencie zdarzyła się ciekawa sytuacja. Na kawałku drogi stały maszyny budowlane. Normalny samochód przejechałby tędy bez problemu, ale autonomiczny samochód ma duży bufor bezpieczeństwa, dlatego bezpiecznie się zatrzymał i potrzebował zgody operatora na dalszą jazdę. Jak to się dzieje? Chodzi mi o autonomię. Jak to się dzieje, że ten samochód sam jeździ? Skąd on bierze informacje? Skąd on bierze inne dane, na podstawie których może podejmować decyzje w prawo lub w lewo i czy na przeszkodzie nie ma zawalonego drzewa? No, pojazd tak ma różnego rodzaju sensory. Te sensory pełnią taką rolę jak nasze zmysły.
Jeżeli jest klasyczny kierowca, to używa on swoich oczu, uszu, dotyku być może, aby odbierać otoczenie. No i w przypadku autonomicznego minibusa takimi oczami, uszami są sensory. Mamy sensory różnego typu. Przede wszystkim nasze główne sensory to lidary, czyli czujniki laserowe. One używają wiązki laserowej, aby odbijać ją od przedmiotów otaczających pojazd. Tego typu informacje porównują z tym, co już wiedzą. Czyli taki pojazd zna świetnie tą okolicę, bo kiedyś już raz miał ją zmapowaną i podczas jazdy znowu na bieżąco mapuje teren i sprawdza, porównuje to z tą wgraną mapą. Drugim typem sensorów są radary. Tutaj wykorzystujemy fale radiowe. Wykorzystujemy to głównie, aby dbać o bezpieczeństwo w przypadku na przykład nagłego wtargnięcia przed pojazd. Kolejny typ informacji to jest bardzo precyzyjny GPS, a dokładniej GNSS, czyli rozwiązanie wykorzystujące satelity, które do centymetrów jest w stanie powiedzieć nam, gdzie pojazd znajduje się na mapie. A wykorzystujemy jeszcze parę innych szczegółów, obserwujemy siły działające na pojazd, obserwujemy obrót kół. Z tych wszystkich informacji jesteśmy w stanie zrozumieć, gdzie w przestrzeni znajduje się pojazd, o ile się przemieścił w danej jednostce czasu i wykorzystujemy te informacje, aby zdecydować, co następnie trzeba robić. Czyli przetwarzamy te informacje jeszcze na pojeździe w superkomputerach bardzo wydajnych, które mają wgrane odpowiednie strategie odpowiadające za bezpieczną i płynną jazdę. Widzę, że w ogóle cały ten system, którym się tutaj steruje, jest po polsku. Tak. Natomiast mamy opcje różnych języków. W zależności od tego, gdzie ten produkt będzie sprzedawany, będzie w takim języku, jaki jest dla danego kraju charakterystyczny. Rozumiem. Na razie ten system służy przede wszystkim nam, no więc zatrudniamy samych Polaków i w takim języku mamy interfejs użytkownika. Widzimy tu też kamery monitoringu. Mamy 3 różne kamery, które monitorują wnętrze pojazdu. O, tutaj, tu i tam. Tam. Co ważne, obraz tych kamer jest też analizowany przez algorytmy. Na tej podstawie wiemy, ile osób znajduje się w pojeździe, a w przyszłości będziemy również wykrywać sytuacje niebezpieczne, gdzie będą jakieś bójki, czy ktoś będzie wymagał pomocy medycznej, bo na przykład zasłabnie. O produkcji busa. Jak wygląda produkcja tego busa, minibusa w przeszłości, teraz i jakie macie plany, żeby ona wyglądała w przyszłości? Przede wszystkim zaczynamy zawsze od wyprodukowania projektu na taki bus. Wszystko jest analizowane, przemyślane pod względem tego, jak w przyszłości taki bus powinien się poruszać, jakie systemy powinien w sobie mieć. Czyli wykorzystujemy tu różnego rodzaju oprogramowanie typu CAD, aby projektować 3D w naszych komputerach. Następnie tego typu projekt jest przekazywany firmie, która zna się na produkcji różnego rodzaju pojazdów, w naszym przypadku na produkcji autobusów. No i tam zaczynając od podwozia, ramy pojazdu, montowane są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, elektryka, elektronika pojazdu, wreszcie komputery, sensory, karoseria. Czyli w pewnym sensie jest to podobne do montażu klasycznych autobusów czy klasycznych pojazdów. U nas dochodzi ta specyfika, że trzeba pamiętać również o zasileniu, o miejscu na komputery i na sensory. Jakbyście mnie zapytali, jak oceniam doświadczenie przejechania się takim autonomicznym busem, to odpowiem, że całkowicie normalnie. Czułem się, jakbym jechał normalnym, najnormalniejszym na świecie autobusem, zrobionym dosyć nowocześnie. No i jechałem tam właśnie ze świadomością, że to jest autobus autonomiczny, ale nie czułem żadnego strachu, lęku, było fajnie. Pan Łukasz pokazał nam także garaż z minibusami. Zaczynaliśmy od tamtego pojazdu, najdalej. Tu po prawej widzimy natomiast nasz pojazd testowy, który był wyprodukowany najwcześniej. To już jest nasza konstrukcja, która jest pozbawiona karoserii, ale ma docelowe wymiary i waży tyle, co docelowy pojazd. Ma ten plus, że wszystko łatwo się na niej zmienia, łatwo się dostać do dowolnego komponentu.
I dużo na niej testowaliśmy. Na tej podstawie doprowadziliśmy nasze projekty do końca i wyprodukowaliśmy 2 sztuki pełnoprawnego pojazdu. Jedną widzimy tutaj. Jest to BB2, widzimy po rejestracji. A tutaj mamy autobus BB1. Czy one konstrukcyjnie się jakoś różnią? Nie, to jest ta sama konstrukcja, 2 egzemplarze. Myślę, że warto zwrócić uwagę też na sensory. To są właśnie te wystające elementy. Tutaj widzimy kamery, tutaj widzimy czujniki laserowe, lidary. Kamery są tutaj? Między innymi tutaj mamy pokrycie dookoła pojazdu, więc z każdej strony pojazdu na pewno jakieś kamery są, na pewno są jakieś czujniki laserowe. Jeszcze tutaj mogę pokazać, tu są czujniki radiowe, radary. Głównie zlokalizowane z przodu, żeby wykrywać właśnie jakieś wtargnięcia przed pojazd. O, tutaj kamera. Nie wiem, czy ją widać. O, widać. Jeżeli spojrzymy na bok pojazdu, no to tutaj też mamy pokrycie różnego rodzaju kamerami i czujnikami. Ważne, że minibus jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Paweł, czy mógłbyś pokazać nam rampę? Bo myślę, że to jest jeszcze istotne. Czyli po pierwsze jest niskopodłogowy, ułatwiamy wejście osobom, które mają jakieś problemy z poruszaniem się, a w szczególności osoby na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym mają ułatwione wejście na taki pojazd dzięki temu, że jest elektryczna rampa. W przyszłości, nawet jeżeli nie będzie operatora na pokładzie, to osoba z niepełnosprawnością czy rodzice z dziećmi będą w stanie wysunąć tą rampę samodzielnie, wsunąć samodzielnie, dzięki temu w bardzo taki efektywny sposób przedostaną się na pokład. Czy na przykład mogą to zrobić automatycznie, czyli klikają przycisk i rampa się wysuwa? Docelowo tak, na razie nie jest to zrobione, ale dokładnie do tego będzie służył ten przycisk tutaj. Rozumiem. A w przyszłości kto wie, może nawet za pomocą jakiejś aplikacji mobilnej. Wiemy, że technologia w zasadzie nie ma granic i tutaj wyobraźnia nas tylko ogranicza, czas. Myślę, że z czasem te rozwiązania będą coraz bardziej inteligentne. Tutaj jest Tak. nawet znak, pewnie go do testów stosujecie. Tak. To, co tu widzimy, to jest centrum zarządzania, czyli w przyszłości, jeżeli już nie będzie operatora na pokładzie i pojazdy autonomiczne będą poruszały się po naszych miastach, one co jakiś czas będą potrzebowały jakiegoś wsparcia. Nie ma na świecie autonomii pełnej, 5. poziomu, która pokrywa wszystkie scenariusze w dowolnym momencie. To, nad czym toczą się prace, to autonomia 4. poziomu, która świetnie sprawuje się w większości scenariuszy, ale dalej mogą być jakieś scenariusze, gdzie ta pomoc człowieka jest potrzebna. I właśnie w takich sytuacjach, gdy albo autonomia, albo pasażerowie w pojeździe potrzebują jakiejś asysty, wtedy w grę wchodzi nasze centrum zarządzania. To jest efekt naszych prac po wielu warsztatach. Chodzi o to, żeby w tym stanowisku umożliwić maksymalne skupienie osobom tutaj pracującym. Jest tutaj miejsce pracy dla 2 osób, jedna siedzi po lewej stronie, druga po prawej. Każda z nich nadzoruje do 10 pojazdów. Na ekranie środkowym widzą swoje pojazdy na mapie. I z tego miejsca możemy podejmować decyzję, co powinien zrobić pojazd w jakichś nietypowych sytuacjach. Załóżmy, że jest jakieś obalone drzewo na drodze albo interwencja służb i pojazd nie wie, jak się zachować, roboty drogowe być może, czy wszelkiego rodzaju asysta pasażerom. Jeżeli ktoś poczuł się źle albo jest jakaś sytuacja niebezpieczna typu bójka w pojeździe i trzeba tym pasażerom pomóc, można to robić z tego miejsca. To tu będą docierały tego typu zdarzenia. Z tego miejsca operator będzie w stanie sprawdzić różnego rodzaju statystyki czy podgląd z kamer i podjąć decyzję, co w danej sytuacji zrobić. Co ważne, to jest eksperyment, czyli to nie jest jeszcze docelowy układ ekranów. Tutaj widzimy podgląd stricte skupiony na jednym pojeździe, a po bokach widzimy pozostałe pojazdy, które dany operator ma. Ten eksperyment służy nam do tego, aby sprawdzić, czy tego typu informacja jest akceptowalna dla człowieka, czy jest on w stanie przetworzyć taką dużą liczbę danych, gdzie w wielu miejscach na ekranie coś się dzieje, gdzie jakieś informacje mogą być pokazywane. Stopniowo ulepszamy tego typu rozwiązania, badamy z różnymi grupami odbiorców i w ten sposób dochodzimy do rozwiązania docelowego. To jest
specyfika, w jaki sposób w naszej firmie pracujemy. Jest to tak zwane podejście agile, zwinne, które polega na tym, że po kawałku budujemy oprogramowanie, sprawdzamy, jak ono się spisuje i poprawiamy tak, żeby jak najlepiej służyło odbiorcom. Jak wyglądała praca nad waszym produktem? Jakie były etapy jego rozwoju w przeszłości, teraz jakie są i w przyszłości, jakie macie plany na jego rozwijanie? Taki naturalny cykl produkcji tego typu pojazdu to jest najpierw faza koncepcyjna, czyli wymyślenie, jaki produkt jest potrzebny, jakie wymagania powinien spełniać, później projektowanie 3D, projektowanie w komputerach, wreszcie produkcja. I tego typu podejście zrobiliśmy już całkowicie dla pojazdu BB1. Jest to pierwsza generacja naszego pojazdu, która no jeszcze jeździ z operatorem na pokładzie z powodów zarówno prawnych, jak i technologicznych. Prędkość ma ograniczoną do 25 km na godzinę i raczej jeździ po drogach prywatnych, bo nie ma homologacji na drogi publiczne. Teraz pracujemy już nad drugą generacją pojazdu. To jest generacja, która ma być docelowym rozwiązaniem problemu braku kierowców. Czyli ona już nie będzie miała operatora na pokładzie, a zdalny asystent będzie nadzorował wiele pojazdów. Będzie jeździła po drogach publicznych, będzie homologowana i będzie miała prędkość do 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o tą drugą generację pojazdu, to tutaj jesteśmy na tej wczesnej fazie, czyli fazie koncepcyjnej, zbierania wymagań, projektowania, jak to rozwiązanie powinno być zbudowane. Tutaj potrzeba kilku lat, abyśmy osiągnęli ten poziom. Jest to dużo trudniejsze wyzwanie ze względu zarówno jeśli chodzi o wyjęcie tego operatora z pojazdu, wiele systemów musi być bardziej niezawodnych, wiele rzeczy musi być diagnozowanych i naprawianych automatycznie. Zwiększamy prędkość, więc musimy patrzeć dalej naszymi sensorami, reagować szybciej. No i wreszcie jest aspekt homologacji. Oznacza, że wiele rzeczy musimy projektować w określony sposób, abyśmy na koniec mogli przejść bardzo rygorystyczne testy. Jak sądzę, te wszystkie etapy potrzebują dużej ilości testów. Jak w tych etapach właśnie te testy wyglądają? I myślę, że tutaj to będzie bardzo ciekawe, bo po prostu wydaje mi się, że można przyjechać do Gliwic tutaj, albo jak się tutaj mieszka, to przyjść do jakiegoś miejsca i po prostu wejść do takiego autobusu i wziąć udział w waszych testach. Dokładnie tak. Jest to proces wieloetapowy, czyli po pierwsze testujemy już na naszych komputerach. Wiele rzeczy symulujemy, programujemy tam automatyczne testy, aby w sposób powtarzalny sprawdzać różnego rodzaju scenariusze. Później testujemy, czy to w garażu, czy tutaj w obrębie naszych budynków, jakieś proste scenariusze, również z wykorzystaniem na przykład manekinów, czy innych obiektów, na których testujemy dane podejścia. I to wszystko jest już za nami. Mamy w przypadku BB1 te procesy za sobą. Jeśli dochodzi jakaś nowa funkcjonalność, to głównie testujemy właśnie nią, plus sprawdzamy, czy coś starego się powiedzmy nie popsuło. Jeśli chodzi o możliwość sprawdzenia tego typu pojazdów, systematycznie coś się pojawia. Mamy różnego rodzaju wdrożenia pilotażowe. Mieliśmy już wdrożenie w Gliwicach, 2 razy byliśmy w Katowicach na Muchowcu, raz w Parku Śląskim. Na pewno jakieś wdrożenia znowu się pojawią. Jest to doskonały moment, żeby przyjść, zobaczyć tego typu technologię, poczuć ją, zadać nam jakieś pytania. My chętnie odpowiadamy, chętnie edukujemy społeczeństwo. Widać, że tego typu rozwiązania mogą też już rozwiązywać jakieś problemy, przewozić ludzi na przykład do określonych lokalizacji, ułatwiać poruszanie się szczególnie osobom, które mają problem z poruszaniem się na przykład osobom starszym czy osobom z niepełnosprawnościami. Waszym partnerem jest Politechnika Śląska. Słyszałem, że chcecie, że jeden bus będzie właśnie dla niej. Tak, współpracujemy z Politechniką Śląską, niektóre nasze projekty robiliśmy wspólnie, w szczególności projekty wspierające naszego busa, może nie stricte związane z samym busem. Jeżeli chodzi o wykorzystanie autobusa, to jest jeden egzemplarz, który będzie przeznaczony do celów edukacyjnych. Nie jest to stricte nasza konstrukcja, to jest konstrukcja wstępna, na której bazowaliśmy podczas naszych wstępnych prac. Może być dalej wykorzystywana na przykład przez studentów podczas ich zajęć edukacyjnych, aby mogli
na prawdziwym pojeździe coś wypróbować. To był ten bus, jak byliśmy w garażu, ten na samym końcu? Tak, tak. Koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.